Witam. Dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, ile z naszej prastarej słowiańskiej tradycji przetrwało do dnia dzisiejszego i czy tak naprawdę żyjemy w XXI wieku jako Polacy, Słowianie, którzy są wyrwani ze swoich korzeni i hołdują zupełnie innym tradycjom niż nasi dawni słowiańscy przodkowie, czy też te słowiańskie tradycje są w nas ciągle żywe. Ja podam Wam przykład 20 tradycji słowiańskich, które przetrwały prawie że w niezmienionej formie przez ponad 1000 lat. I moim zdaniem jest to dosyć mocny dowód na to, że mimo tych wszystkich zmian kulturowych i mimo tej naszej bardzo zawiłej historii, bardzo dużo w głębi nas jest z tej słowiańskiej tradycji. Zacznijmy od takiego bardzo prostego przykładu, który każdy zna, a mianowicie śmigus dingus, czyli polewanie się wodą w okresie świąt wielkanocnych. Jest to nic innego jak dawna słowiańska tradycja, kiedy to podczas równonocy wiosennej polewano się wodą, żeby zapewnić sobie siłę i krzepkość na nadchodzący rok. I ta tradycja jest tak silna, że została zainkorporowana do świąt Wielkiej Nocy, do wielkiego chrześcijańskiego święta, ponieważ nie dało się ludziom wyplenić tego przez wieki, żeby nie polewali się tą wodą w okresie wiosennej równonocy. To potrzeba była tak mocna i po prostu Kościół oswoił sobie tą tradycję i przyjął ją niejako do siebie, tolerując ją, bo nie mógł jej zwalczyć. Kolejny, zacznę od takich dosyć, można powiedzieć, trywialnych przykładów, które większość ludzi rozpoznaje, ale potem przejdę do znacznie głębszych tradycji, a skończę na Wigilii, czyli siedlisku pogaństwa, że tak powiem. Ale przejdźmy do tradycji drugiej, czyli Nocy Świętojańskiej. Tak samo, Noc Kupały, przesilenie letnie, największe prawdopodobnie święto słowiańskie, jakie w ciągu roku istniało, nie było do wyplewienia przez Kościół katolicki. Jeszcze w XV-XVI wieku są zapiski księży i biskupów, którzy skarżą się, że ludność wiejska na wzór pogan urządza w przesilenie letnie tańce, śpiewy i pląsy przy ognisku. I ta tradycja, mimo że mamy XXI wiek, do dziś bardzo silnie przetrwała i ludzie nadal chcą świętować to letnie przesilenie, świętować noc świętojańską, jak to się teraz najczęściej nazywa, a tak naprawdę chodzi o naszą słowiańską kupałę. Kolejny przykład. Matka Boska Zielna. Nic innego jak przełożenie wyobrażenia o Matce, bogini ziemi, która daje nam życie, która rodzi jedzenie, która obfituje w wszelkie dobra dla nas. Przełożenie jej po prostu, że to jest teraz Matka Boska i tu się bardzo niewiele zmieniło. Praktycznie nazewnictwo i kilka tam cech bóstwa dodano, żeby pasowało do tej hebrajskiej mitologii, a tak naprawdę to jest obraz dawnej pogańskiej bogini matki. Kolejny przykład. Dożynki. To święto najmniej chyba zmieniło się z wszystkich i one są praktycznie zupełnie pogańskim obyczajem. To jest... sama obrzędowość wokół dożynek nie zmieniła się prawie wcale. Jest to oczywiście radosne święto z okazji udanych zwykle plonów. Dziękujemy bóstwu, teraz wiadomo jakiemu bóstwu, dawniej innym bóstwom. Robimy piękne wieńce z naszych płodów rolnych, składamy je w ofierze bóstwu, cieszymy się, świętujemy, śpiewamy, jemy, pijemy. Wszystko to samo co Słowianie, tylko trochę się zmieniła warstwa ta ideologiczna, komu oddajemy cześć za te nasze plony, które ziemia nam dała. Kolejne święto przesycone dawnymi słowiańskimi tradycjami to Święto Zmarłych. Jeszcze w XIX wieku Mickiewicz, opisując dziady, widział bardzo silne echa dawnych wierzeń występujące na terenach głównie wiejskich Litwy, Białorusi
I święto zmarłych jest na wskroś przeszyte właśnie tymi tradycjami. Sama idea palenia ogni jest typowo słowiańska. Słowianie wierzyli, że w czasie ciemnym odbywa się właśnie święto zmarłych, kiedy palimy ogień po to, żeby dusze naszych przodków przybyły do tego ognia, razem z nami usiadły przy nim, ogrzały się. Tam wtedy składać można im dary, można pytać ich o radę i to też jest bardzo powiązane ze świętem zmarłych, czyli ten element wróżebny i ten element dawania ofiary. Do XX wieku w Polsce jeszcze spotykało się taką tradycję, że ludzie szli na cmentarz w Dzień Wszystkich Świętych i tam zanosili jedzenie dla swoich przodków. Ta tradycja była bardzo długo żywa, od 100 lat już mniej więcej została zaniechana, ale pamiętajmy, że przez 900 lat trwała. Kolejna rzecz. Andrzejki, czyli niby obchodzimy Dzień Świętego Andrzeja, ale tak naprawdę na wskroś pogańskie obyczaje związane przede wszystkim z wróżeniem, bo właśnie w tym okresie ciemnym do przesilenia zimowego był najlepszy czas na wróżby i te wróżby właśnie kanalizują się dzisiaj w okresie andrzejkowym, ale również w okresie wigilijnym, ale o tym powiem pod koniec tego filmu. Kolejnym przykładem dawnych słowiańskich tradycji jest, teraz przejdę do takich tradycji bardziej domowych, jest niewitanie się przez próg. Jest to niesamowicie silne. Mnóstwo ludzi pewnie spotkaliście w swoim życiu, że nie witamy się przez próg, przejdź i dopiero możemy się przywitać. Ale czy zastanawialiście się, dlaczego tak jest? Otóż próg był w kulturze słowiańskiej miejscem świętym, granicą pomiędzy dwoma światami. Światem zewnętrznym i wewnętrznym. Dlatego nie można było się powitać z dwóch światów będąc. Trzeba było wejść albo do środka, albo wyjść na zewnątrz, czyli być w tym samym świecie. Pod progiem zawsze składano ofiarę, kiedy budowano dom. Zwykle składano ofiarę z koguta. Bardzo często archeolodzy pod progami słowiańskich chat znajdują szczątki jeszcze tych kogucików, które tam zostały złożone w ofierze. Często też wsypywano tam prochy przodków, żeby właśnie mieli w pieczy ten dom i żeby ten próg był przez nich uświęcony i był barierą magiczną przeciwko złym duchom, których w wierzeniach słowiańskich było mnóstwo. Tych duchów z każdej strony one wychodziły, więc próg miał chronić dom przed złymi mocami. Kolejnym związanym z progiem obrzędem na wskroś słowiańskim jest wnoszenie panny młodej przez próg do domu. Jest to bardzo silna tradycja, do XXI wieku w Polsce istniejąca i też jest to bardzo istotny, symboliczny akt wniesienia jej z zewnątrz do tego domowego sanktuarium. Pan młody przenosi ją, wkłada ją do tego swojego domostwa, bo zwykle to było tak oczywiście, że mężczyzna do swojego domu przynosił sobie pannę młodą, więc stąd wynikał ten obyczaj. Z domami kolejny obyczaj, bardzo, bardzo szeroko rozpowszechniony. Przejedźcie się po wsiach szczególnie, zobaczycie, że nowo budowane domy mają wiechę, czyli może u Was, w Waszym regionie to się nazywa inaczej nieco, ale chodzi o taką wiązkę zwykle brzozowych, często też innych dębowych mogą być liści czy gałązek, które mają chronić ten dom i zapewniać mu bezpieczeństwo, między innymi przed perunem, który mógłby ten dom oczywiście zmieść. Też oczywiście jest to bardzo dawny słowiański zwyczaj zabezpieczania się przed gniewem peruna przede wszystkim, ponieważ to dla Słowian było straszne. Taki piorun, wiadomo, podpalał dom i niszczył go, więc starano się zabezpieczyć przed nim, jak tylko to było możliwe. Kolejnym zwyczajem powiązanym z domem jest zwyczaj odpukiwania w niemalowane. Czyli jeżeli ktoś mówi coś, co wydaje się nam być groźne, to wtedy mówimy, nie, lepiej odpukać w niemalowane, żeby to się nie zdarzyło. Zwykle obecnie odpukuje się w stół, ale można było odpukiwać również w drzewo. Generalnie chodziło o to, że szczególnie w dużych dębach żyły przyjazne, dobre duchy, które pomagały Słowianom. Tak samo w domu, w stole, pod stołem mógł żyć duch opiekuńczy danego domu i pukanie w ten kawałek drewna powodował, że ten duch budził się i mógł przyjść z pomocą i nie doprowadzić do tego,
żeby to zło się wydarzyło. Kolejny zwyczaj zabezpieczania się przed złymi mocami to jest przyczepianie czerwonej wstążeczki przy dziecięcym wózeczku. Zwyczaj szeroko rozpowszechniony do dzisiaj, a jest to tradycja też słowiańska, polegająca na tym, że czerwony kolor, przede wszystkim jaskrawe kolory, ale najlepszy był czerwony według Słowian, ten kolor najlepiej odstraszał złe duchy. Więc żeby zabezpieczyć takie bezbronne małe dziecko przed działaniem złych mocy, no to taką czerwoną wstążeczkę należało w jego pobliżu zawsze trzymać. W ogóle tych obrzędów związanych z małymi dziećmi było całe mnóstwo. Jeżeli Was to interesuje, piszcie w komentarzach, ja bardzo chętnie zrobię cały odcinek o tym, jakie to obrzędy i wierzenia związane były z małymi dziećmi, jeśli chodzi o naszych dawnych słowiańskich przodków. No i teraz przejdźmy do tych tradycji wigilijnych, które są przeobfite w pogańskie zwyczaje. Natomiast zanim do nich przejdziemy, chciałbym Wam pokazać coś przewspaniałego. Mianowicie są to sery wykonywane tutaj, na Pogórzu Ciężkowickim. Te sery wykonywane są przez pasjonatkę domowych serów. One są z prawdziwego mleka, to znaczy z mleka, które jest od krów, które pasą się rzeczywiście na tych łąkach tutaj naszych, na trawie, a nie są karmione jakimiś paszami i innymi dziwnymi rzeczami, żeby tą mleczność sztucznie podbujać. To jest prawdziwe, tłuste mleko, które z naszych tutaj podkarpackich i małopolskich pól jest brane. I te sery wykonywane są bez żadnych sztucznych dodatków. Tu nawet jest używana sól kłodawska, żeby była to sól jak najlepszej jakości do produkcji właśnie tych domowych serków. Mamy 3 rodzaje. Mamy ser wędzony, pikantny i ziołowy. I ten ser wędzony po prostu tak pachnie, że ja od niego zacznę moją degustację. Nie trzeba jeździć do Zakopanego. Wspaniały, wędzony ser. Przejdźmy teraz do sera ziołowego, który jest, jak widzicie, bardzo obficie tymi ziołami obsypany. To jest bajka. Uwielbiam zioła, a tutaj te zioła tak wspaniale łączą się z tym smakiem sera. To jest naprawdę przepyszne. Bardzo mnie ciekawi, jak ostry jest ten ostry ser. Dosyć mocno ostry. Lubię takie coś. Super. Super wyważona ostrość i delikatność tego sera. Po prostu bardzo Wam, naprawdę szczerze te sery polecam. I jeżeli chcielibyście sobie kupić takie pyszne, domowej roboty sery, to link do sklepu z tymi serami jest w opisie do tego filmu. Tam zamawiacie, pani robi dla Was te sery, bo one są tak naprawdę robione na zamówienie i wysyła Wam pod wskazany adres. Ja bardzo polecam, a teraz wracamy do tematyki wigilijnej, przy której to oczywiście najlepsze jadło zawsze było serwowane, ponieważ Wigilia była tą najważniejszą biesiadą w roku, kiedy to cieszono się niesamowicie z tego, że rodzi się Bóg. Bóg Słońce oczywiście, no bo Wigilia odbywała się w przesileniu zimowym, kiedy kończy się okres ubywania Słońca i zaczyna się odradzać nowe Słońce, nowy Bóg, więc tutaj niewielką woltę zrobiono ideologiczną, żeby na tego Boga Słońce podmienić małego Jezuska. No i dalej mamy tą samą Wigilię. Typowo wigilijny obyczaj zostawianie pustego talerza przy stole. To wiąże się z tym, że nasi przodkowie wierzyli, że tą wspaniałą ucztę odbywają ze swoimi duchami swoich przodków. I dlatego ten pusty talerz, których mogło być więcej nawet przy stole, były po to, żeby duchy przodków mogły zasiąść do stołu. Z tym też wiązało się inne wierzenie, które zakazywało zamiatania w dzień wigilijny, a także nie wolno było sprzątać jedzenia z wigilijnego stołu,
aż do kolejnego dnia, ponieważ wierzono, że właśnie w nocy te duchy jeszcze mogą siedzieć i biesiadować przy tym stole, więc nie wolno im tego zabierać. Te wierzenia oczywiście występują różnie w różnych regionach Polski, bo nie wszędzie one wyglądają identycznie. Natomiast wszędzie praktycznie na wigilijnym stole nie może zabraknąć sianka, bo sianko jest symbolem zbóż, czyli symbolem obfitości i chcemy, żeby ta obfitość przyszła w kolejnym roku, więc to sianko na naszym wigilijnym stole musi gościć i bardzo często też wróżono z tego siana, mianowicie liczono, ile jest ziaren w kłosach i kto miał najwięcej ziarenek w kłosie, ten miał największą przychylność od bóstwa i największej obfitości mógł się w kolejnym roku spodziewać. W ogóle tych wróżb związanych z Wigilią jest mnóstwo. Pewnie w Waszej rodzinie wkłada się gdzieś tam łuskę rybią albo grosik do pieroga, żeby zobaczyć, kto będzie miał szczęście w przyszłym roku. To też jest ten element wróżebny związany z Wigilią, oczywiście na wskroś pogański obrządek. No i wreszcie wróżymy też z tego, co mówią do nas zwierzęta. Wszyscy w Polsce wiedzą, że w noc wigilijną zwierzęta mówią ludzkim głosem, idziemy do nich, dzielimy się z nimi chlebem, a one w zamian za to obdarzają nas swoją mądrością, mówiąc coś, co może być dla nas bardzo pomocne w nadchodzącym roku. Choinka. Sama choinka jest symbolem, który przyszedł do nas od Germanów. Natomiast Słowianie również mieli swoją choinkę w cudzysłowie. Mianowicie nazywała się ona podłaźniczka i była to taka wisząca zwykle pod sufitem obręcz z zawsze zielonych, czyli z drzewa życia, zawsze zielonego, z iglastych drzew i tam dekorowano ją również i to był taki symbol świątecznego przebudzenia nowego roku nadejścia. Bo gody, czyli właśnie to święto związane z przesileniem nocnym, związane z przesileniem zimowym, gody, czyli nawet po rosyjsku zostało to słowo właśnie gody, czyli roki, lata. Bo to był początek nowego roku. Ten nowy rok u Słowian zaczynał się na dzisiejsze mówiąc 21-22 grudnia. Kiedy odradza się słońce, zaczyna się nowy cykl słoneczny. To był prosty, naturalny kalendarz. Później dopiero wymyślono, że nowy rok można by zaczynać z dniem po nocy świętego Sylwestra. No, taki nowy pomysł, który został przez Słowian dosyć mocno też zaadoptowany i porzucili to obchodzenie nowego roku wraz z przesileniem zimowym. I na koniec jeszcze jeden kardynalny przykład, jak pogańskie obyczaje są żywe do dziś, to topienie Marzanny, czyli tej złej zimowej bogini, którą chcemy pożegnać. Chcemy, żeby opuściła nas i żebyśmy mogli cieszyć się ciepłymi dniami w okresie wiosennym. My parę lat temu zrobiliśmy największą Marzannę w Polsce. Tak ona wyglądała, spaliła się niesamowicie szybko, co było bardzo dobrą dla nas przepowiednią, ale też warto zauważyć, że niektórzy właśnie tę Marzannę palą, inni ją topią. I tutaj tych różnic regionalnych jest bardzo dużo i bardzo mnie ciekawią Wasze typowo regionalne obrzędy czy tradycje słowiańskie, które przetrwały może tylko w Waszej wiosce, może tylko w Waszym regionie. Napiszcie mi w komentarzach. Bardzo mnie to ciekawi, bo jest tego cała masa i mnóstwo tego żyje pośród nas. Co ciekawego z dawnych słowiańskich tradycji przetrwało w Waszym regionie? Bo u mnie na przykład przetrwał taki prastary zwyczaj, że jeżeli wychodzisz z domu i czegoś zapomnisz i zaraz wrócisz do domu, to nie możesz tego wziąć i wyjść z powrotem, tylko musisz wrócić, usiąść na chwilę i dopiero możesz ponownie wyjść z domu. Dlaczego? Ponieważ wierzono, że jeżeli czegoś zapomniałeś i wracasz do domu, to zły duch pokrzyżował Twoje ścieżki, zmienił Twój plan i teraz musisz go oszukać i usiąść w domu, udając, że zostajesz w nim, a dopiero potem możesz bezpiecznie znowu wyjść w swoją podróż. Wiele było w ogóle wierzeń dawniej związanych właśnie z podróżowaniem, które było szczególnie niebezpieczne. To taki przykład. Nie wiem, jak bardzo regionalne jest to wierzenie, ale u nas tutaj na Podkarpaciu bardzo silne jest to, że jak wychodzisz i coś zapomnisz, wrócisz, to musisz wrócić i usiąść na chwilę przynajmniej, żeby odpędzić od siebie pecha, który byłby inaczej, gdybyś tylko wziął to, co zapomniałeś i wyszedł z powrotem.
Dziękuję Wam bardzo za uwagę. To był Ziemowit, osada słowiańska. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. A ja jeszcze na koniec sobie zdegustuję tego wspaniałego sera z mleka krowiego, z naszych tutaj ciężkowickich łąk, z Pogórza Ciężkowickiego, dokładnie rzecz ujmując.